wiesz, jak ktoś skomentuje, to później mu się algorytm, jemu to nawet jak nie subskrybuje, to i tak mu to wypycha, nie? Dobra, kończymy. Pytanie, czy nagrywało się? Dobra, 3, 4. Cześć, witajcie! Wprowadzenie, czyli o co w tym wszystkim chodzi i co my tutaj w ogóle robimy. Planujemy misję zobaczyć największe fale. Czyli ruszamy z Krakowa aż do Portugalii. Jak? Autostopem. To będzie nie tylko misja, ale jedna wielka przygoda, na którą Was już serdecznie zapraszamy. W tej misji nie chodzi tylko o to finalne miejsce, ale chodzi przede wszystkim o przygodę, o poznanie ludzi po drodze, o zobaczenie pięknych miejsc, o to wszystko, co po prostu będzie nas otaczać. Kim jesteśmy? Ja nazywam się Michał Rusin, a to jest moja córka Ala. Mnie możliwe, że kojarzycie z kanału Solo po planecie, którego jestem autorem i dzielnie przemierzam świat z różnymi efektami od 2 lat i publikuję na YouTubie. Zapraszam serdecznie. Ala do mnie dołącza podczas tej misji i już nie będzie solo. Ty chciałeś coś o sobie powiedzieć? Chyba nie. Chyba nie. Musi się wkręcić do tego. Ja to rozumiem, bo mnie tak samo gdzieś tam spinało na początku przygody z kamerą. Jest z każdym, powiem tyle, z każdym następnym nagraniem jest tylko lepiej. Ala ma 14 lat i zdaje sobie w pełni sprawę, że za 2, 3 czy 4 lata już z tatą tak nie do końca będzie chciała jeździć, więc próbuję wykorzystać ten moment, żebyśmy przeżyli razem jakąś wspaniałą przygodę. Ruszamy razem, nie wiemy co nas spotka i w tym to chyba jest cały clue tej wyprawy. Uważam, że wyjście spoza strefy komfortu i poszukanie niewiadomych, spotykanie nieznajomych ludzi, pytanie ich o nocleg i tak dalej, spowoduje, że ta przygoda nabierze niesamowitych takich moim zdaniem kolorów i będziemy mieli co wspominać do końca życia, bo o to w tym wszystkim chodzi. Punkt 3, czyli 3 żelazne zasady tej wyprawy. 0 zł za transport, czyli jedziemy autostopem przez całą Europę. 0 zł za nocleg, czyli pytamy ludzi, czy nas gdzieś ugoszczą. Ewentualnie będziemy szukać serwisu typu Couchsurfing, a jak się nie uda, to mamy backup w postaci namiotu, bo będziemy też w różnych takich miejscach odległych. I 3 zasada, jedzenie. Tu akurat będziemy kupować jedzenie, bo to nie o to chodzi, żeby robić tak na super ekstremalnych warunkach. Zresztą Ala rośnie i je więcej niż ja ostatnio. 3 zasada, jemy lokalnie, więc pokażemy Wam. Wiem, że Europa może być podobna, ale na pewno znajdziemy kulinarne różne atrakcje, z którymi chętnie się z Wami podzielimy. Będziemy coś też pichcić w terenie, bierzemy kuchenkę, także będzie trochę survivalowo, przygodowo. 4. podpunkt, czyli cel główny tej wyprawy i misje poboczne. Oczywiście celem głównym jest dotarcie do Portugalii, zobaczenie największych fal na świecie. One występują, to mogę zdradzić, chociaż większość z Was może wie, w okolicach miasta Nazar w Portugalii. Fale sięgają nawet 30 metrów. No ale planujemy tą wyprawę zrobić w około 5, 6, a może i nawet 7 tygodni, ale cicho, bo mama nie wie. Ale to zobaczymy, jak wyjdzie po drodze. Minimum odwiedzimy 7 krajów, a może i 10. Tego nie wiemy, jak nas droga poprowadzi, jak ludzie nam to zaserwują. Ale żeby było bardziej atrakcyjne dla Was i dla nas, oprócz głównego celu będziemy obierać w każdym kraju taki mini cel. Będą to miejsca krajobrazowe, będą to spotkania z ludźmi, może jakieś inne ciekawe zdarzenia kulturalne albo lokalne. Nie będę wszystkiego zdradzał, dowiecie się po drodze, tak samo Ala się dowie. O kilku mogę wspomnieć, że na pewno w Austrii będziemy chcieli odwiedzić mojego kolegę, którego poznałem na Sri Lance. Jest o tym film, jak razem wychodziliśmy na Świętą Górę Adama.
On ma na imię Wolfgang i wiele razy już mi mówił i zapraszał, żebym tam przyjechał, albo sam, albo z Alą, więc wykorzystamy ten moment. Ale tyle zdradzania tych tajemnic. No i o to w tym wszystkim chodzi, żeby was zaskakiwać, siebie zaskakiwać i zobaczyć, co nam droga przyniesie. Punkt 5, czyli koszty, rytuały codzienne i zabawa z widzami. Podzielimy się wam, bo też to jest moim zdaniem ciekawe, co, ile, gdzie w Europie kosztuje, ile wydaliśmy, bo tak jak wspomnieliśmy w intrze, budżet nasz nie jest jakiś duży, ale chcemy pokazać, że jak się chce, to można. Więc podzielimy się wszystkimi informacjami, ile wydajemy, co robimy, jeśli chodzi o rytuały. Ja będę miał pewnie rano rytuał parzenia kawy, a spania do późna. Zobaczymy. I zabawa z widzami. Będziemy was na pewno w jakiś sposób wciągać do tego wszystkiego. Będziemy się pytać o wasze porady, o wasze komentarze. Jak wy to widzicie? Czy byście byli w stanie wyjść też poza swoją strefę komfortu w ten sposób czy w inny? Ale to już mi się wydaje, że fajnie to się dotrzemy z wami właśnie po drodze. Jak już zaczniemy tą serię. Aha, teraz tam. Byłbym zapomniał. Kiedy ruszamy? 26 lipca 9 rano. Ile to potrwa? Tak jak wspomniałem, między 5 a 7 tygodni. Więc będziemy się starać na pewno relacjonować to codziennie. Wszystko w porządku? No. O, jednak mówi. Punkt 6. Motywacja. Bazując na swoim doświadczeniu do tej pory, słuchajcie, wiele osób do mnie pisało, zwłaszcza na Instagramie, przynajmniej 40 naliczyłem w różnym wieku. Młodych, 16-letnich i takich, no powiedzmy już w średnim wieku, że bardzo ich motywuje do działania. I to też jest jeden z głównych takich powodów, dlaczego to robimy, żeby wam pokazać, że jak się chce, to się da. Nawet jak się nie ma budżetu, wystarczy chęci, jakiś plan, jakiś zarys, no i dobry humor, żeby wyruszyć, żeby zobaczyć coś nowego i przeżyć, żeby mieć wspomnienia na całe lata. Więc ta motywacja też będzie na pewno między wami i będziemy chcieli was motywować, żeby po prostu gdzieś wyruszyć, bo to jest fajne po prostu. Można tak budować sobie wspomnienia na długie, długie lata, bo tak jak wspomniałem, jakaś mucha tam lata. tak jak wspomniałem Ali, jak są jakiekolwiek niedogodności w podróży, że jest gorąco, czy jest zimno, czy nie wiem, pada deszcz, czy jest człowiek zmęczony, to zostaje tylko w tym danym momencie, w którym to przeżywamy. Ale wspomnienia zostają na całe życie. I o to w tym chodzi, bo jak patrzę na swoje niektóre przygody, to pamiętam jak w Afryce lało się po plecach mi, bo był taki żar, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, jak wspominam, jakich ludzi spotkałem, jakie miejsca zobaczyłem, nawet co jadłem, jak się przemieszczałem. To są te rzeczy, dla których po prostu podróżuję i chciałbym w tej serii, ale wciągnąć to. A czy ona wytrzyma takie trudy? Nie wiem. Punkt 7, czyli gdzie nas oglądać i śledzić. Zapraszamy przede wszystkim na obserwowanie naszych relacji na Instagramie, rolki na TikToku, na Facebooku. Filmy będę starał się dodawać codziennie. Uwaga, tak, codziennie, jest to ambitny plan, ale nie będą takie skomplikowane w montażu filmy, tylko raczej takie szybko z drogi, co się wydarzyło. O tym wszystkim wam powiemy w najbliższym czasie. Każdy ten film codzienny będzie w 4 aktach, czyli poranek, ruszamy, przygoda i zachód słońca. Czy mi się to uda z takim systematycznością dodawać codziennie? Nie wiem. Jedyne, co może wpłynąć na to na przykład brak dostępu do prądu, a wszystkie powerbanki się wyczerpią. Chociaż jesteśmy na to przygotowani, jeżeli pójdziemy na przykład na taki 3-dniowy trekking w Alpy. Punkt 8, czyli zakończenie. Nie wiemy, co nas czeka? Bardzo dobrze. Nie wiemy, gdzie będziemy spać? Bardzo dobrze. Nie wiemy, z kim będziemy jechać? Bardzo dobrze. Aczkolwiek względy bezpieczeństwa na pewno zachowamy. Ale wiemy jedno, na pewno będzie się dużo działo. I serdecznie Ciebie już na to zapraszamy. Subskrypcja. Ja już nie daję żadnych subskrypcji. Widzę, jak dodawałem, nic to nie ma wpływu. Jak ktoś chce zasubskrybować, to już jest przeżytek.
To tak jak prawie jak z intrem. To jest takie, ja do tego prywatnie, może już jestem jakiś stary wyga. Ludzie wiedzą, co mają robić. Tak jak, nie wiem, na TikToku dodałem coś rolki, nic nie gadam. Lecą subskrypcje. Jak tylko ktoś widzi, to on chce dalej. Chce więcej. Bardziej o komentarz, jak wyście to dzisiaj widzieli, nie? Wiesz, jak ktoś skomentuje, to później mu się algorytm, jemu to nawet jak nie subskrybuje, to i tak mu to wypycha, nie? Dobra, kończymy. Pytanie, czy nagrywało się?